Materiał powstał dzięki wsparciu patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Stawiając mi kawę na portalach Buy Coffee lub Subpi, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Linki znajdziesz w opisie. Moją jedyną motywacją do tego, żeby głosowałem na ten rząd, było to, że posiadając wiedzę historyczną na temat procesów, które zachodzą w systemach autorytarnych i takich, które dążą do totalitarnych rozwiązań, po tym, co wydarzyło się tutaj przy tej granicy, wiedziałem, że następne w kolejności są już tylko obozy koncentracyjne. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztuchofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Należy im założyć chipy, tak jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie. Czyli Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przewozili tiry niepotrzebnych u siebie odpadów. Piotr Czaban, program Czaban robi raban na żywo. Wydanie poświęcone temu, co powiedział, temu, o czym mówił Donald Tusk na spotkaniu z Koalicją Obywatelską, a mianowicie zapowiedź nowej strategii migracyjnej, gdzie jednym z elementów tej strategii ma być to, że prawa do azylu, niezbywalne prawa każdego człowieka do azylu mają być częściowo zawieszone na terytorium Polski. I o tym będę dzisiaj rozmawiał z naszym gościem, ekspertem, panem Adamem Balcerem, który jest dyrektorem Europy Wschodniej, ekspert, politolog, człowiek najlepszy od tego, by wyjaśnić nam. Europy Wschodniej to nie jestem dyrektorem, aż tak poważnej funkcji nie pełnię. Kolegium Europy Wschodniej, panie Piotrze. Kolegium Europy Wschodniej. Kolegium, dyrektor programowy Kolegium, a całej Europy Wschodniej nie. Czyli człowiek na właściwym miejscu, człowiek, który, mam nadzieję, postara nam się wyjaśnić, o co tak naprawdę premierowi chodzi. No bo przecież jeszcze gdy był w opozycji, mówił o tym, że humanitaryzm nie wyklucza bezpieczeństwa, a teraz, zapowiadając walkę z nielegalną migracją, mówi o tym, że elementem tej walki ma być zawieszenie prawa do azylu. Jak pan to odbiera? Jak to się stało, że takie słowa padły i mają się znaleźć właśnie w takiej strategii? Po pierwsze, to nie stało się teraz, tylko wcześniej i też jak Tusk był w opozycji. Bo jak państwo posłuchają, oczywiście ma pan rację, że może znajdziemy spokojnie cytaty z 2021-2022, które stoją w zdecydowanej sprzeczności z tym, co Tusk mówi teraz, ale jak spojrzymy na filmiki, które nagrywał przed wyborami parlamentarnymi, przed 15 października, mogą państwo sobie je otworzyć, przeczytać też transkrypcję, no to nie ma wątpliwości, że to wtedy zaczęła się ta zmiana retoryki i dyskursu. Czyli jak formalnie Koalicja Obywatelska była w opozycji. I nie doszło do wtedy oczywiście niektórzy eksperci oraz dziennikarze, obrońcy praw człowieka zwracali uwagę na to, że to jest niepokojące bardzo, tak, co się dzieje, ta zmiana retoryki i że to może mieć konsekwencje dla tego, co będzie się działo po wyborach. No i to się sprawdziło.
I kolejna kwestia, no to ja wiem, że ta wypowiedź jego, możemy się zastanowić, o co chodzi i tak dalej, no w wielkim skrócie mamy takie przekonanie, że przejęcie wersji miękkiej ksenofobii, bo to trzeba nazwać rzeczy po imieniu, nacjonalizmu od skrajnej prawicy przyczyni się do sukcesu wyborczego, że na tym można zbudować popularność. I oczywiście, jak spojrzymy, problem jest taki, że można powiedzieć, badania przeprowadzone przez poważnych politologów. Jest na przykład taki artykuł, że 3 panów, tutaj już nazwiska, Werner Krauss, Denis Cohen i Tariq Abu Shadi, oni przeanalizowali 70 wyborów w 13 krajach Europy Zachodniej i pokazali, że ta strategia w zdecydowanej większości przypadków nie działa. To znaczy nie dochodzi do spadku poparcia dla skrajnej prawicy i ona się przeważnie w zdecydowanej większości przypadków umacnia, a nie słabnie. I na razie to, co widzimy w Polsce, no to przypominam, że minął rok od wyborów i PiS ma dalej 35%, wcale mu nie spadło, a oprócz tego no partia, której poparcie wzrosło, to jest Konfederacja, która ma teraz w sondażach nawet 12-13%. I jeśli weźmiemy pod uwagę wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, one oczywiście mają swoją specyfikę w porównaniu z krajowymi, ale to, co się stało i tak to wygląda teraz w sondażach, to te dwa ugrupowania, można ich nazwać miękką i twardą skrajną prawicą, cieszą się poparciem prawie połowy Polaków. I gdyby to były wyniki w wyborach do Parlamentu Krajowego, to oni przyjmują władzę. I to jest coś, co też opisuje inna instytucja, Varieties of Democracies, która co roku publikuje raport Indeks Demokracji, analizuje systemy polityczne i ona stworzyła taki termin bell, jak dzwon, turn, czyli że dzwon działa w ten sposób, że siły autorytarne albo o skłonnościach, tendencjach autorytarnych zostają odsunięte od władzy. Przeważnie przez bardzo szeroką, zróżnicowaną koalicję i wahadło wychyla się pozytywnie, mamy powrót do demokracji, ale znowu w zdecydowanej większości przypadków niestety następuje odwrócenie tej tendencji i nie wraca ona do miejsca poprzedniego, tylko mamy reautoryzację, czyli autorytarystów wracających w wersji twardej. I no niestety, to można powiedzieć, to jest wszystko zbadane naukowo, ale wiele sił politycznych w Europie próbuje robić dwie rzeczy. Przeważnie to jest centroprawica, centrum, próbuje współpracować ze skrajną prawicą, zakładając, że to przyniesie efekty, że właśnie my ich ogramy, że my razem z nimi rządząc doprowadzimy do czegoś takiego, że my przejmiemy ich elektorat. Druga opcja, mamy polaryzację, tak jak w Polsce, czy jak mamy w Francji, no to wtedy jest coś takiego, że teoretycznie jest konflikt z tą skrajną prawicą, ale jednocześnie robimy podobną rzecz, tylko będąc w niej w opozycji. Że przejmujemy część ich agendy. Oczywiście to nie jest to samo, bo to, co się jeszcze dzieje niepokojącego, co też widzimy w Polsce, to proszę pamiętać o tym, że jak Państwo posłuchają Konfederacji, a szczególnie PiS-u, to następuje radykalizacja tych ugrupowań. Dlaczego? Bo one muszą się wyróżnić na tle mainstreamu. Jeśli mainstream przesuwa się na prawo, jest coraz bardziej ksenofobiczny, nacjonalistyczny, to samo stanie się z radykalną, skrajną prawicą. Ona musi się odróżnić, więc ona się radykalizuje, z tego powodu, że coś, co kilkanaście lat temu uważaliśmy za coś skrajnego, dzisiaj staje się nową normalnością. I w tym kontekście no, można obserwować to, co robi to nie jest, tak jak powiedziałem, nie pierwszy raz, od dość dawna Koalicja Obywatelska i oczywiście jak spojrzymy na
koalicjantów, to problem jest taki, że my teraz rozmawiamy o prawie, zaraz porozmawiamy o tym, prawda, jak to w ogóle, jak to jest niemożliwe do zrealizowania, jeśli nie chcemy po prostu różnych konwencji międzynarodowych i naruszyć polskiej konstytucji. Bo jeśli na tym, to by wymagało zawieszenie prawa do złożenia wniosku azylowego. I pamiętajmy o tym, że niedawno polski parlament przyjął ustawę, to jest też wyjątkowa sytuacja w Unii Europejskiej, która bardzo poszerza możliwość użycia broni palnej na granicy, tak? I to jest nawet, ja bym powiedział, poważniejsza sprawa. I co widzimy? No, że ta ustawa została przyjęta, że było dosłownie czy nie? Halo? Słychać, oczywiście słychać, tak? Jesteśmy. Tak, dobrze. Wydawało mi się, że okej. No więc proszę pamiętać, że to dosłownie kilka procent posłów zagłosowało przeciw. Olbrzymia większość posłów polskiego parlamentu poparła ustawę znacznie poszerzającą prawo do użycia broni na granicy. Można mówić o wprowadzeniu pewnej bezkarności, nazwijmy rzeczy po imieniu, i co narusza polską konstytucję, prawo międzynarodowe i tak dalej. No i jest nawet, ja bym powiedział, poważniejszą sprawą niż teraz ten pomysł zawieszenia prawa do składania wniosków azylowych. I to się stało, bo to weszło w życie, tak? To jest ustawa, która weszła w życie. Mamy wywózki, czyli przerzucanie ludzi do Białorusi. Jeszcze jedna rzecz. Pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, że no niestety to, co też się stało, to mamy, to i zaraz przejdziemy do też pushbacków, no to mamy 85 chyba procent Polaków odpowiadających w badaniach opinii publicznej, że oni tę ustawę popierają. No to jest olbrzymie poparcie i jak spojrzymy na różne badania, na przykład ludzi pytano o pushbacki, no to jeszcze 2 lata temu, powiedzmy, to trochę więcej niż połowa Polaków akceptowała. Dzisiaj znacząco wzrosło poparcie. Już patrzę, bo mam tutaj, żeby nie być gołosłownym, te dane, więc sytuacja jest taka, że mamy wzrost tak do 67% z 50. 19% jest tylko przeciwne. W 2021, jak było robione to badanie, 40% było przeciw. Złożenie wniosku o azyl, co znowu to jest część polskiej konstytucji i prawa międzynarodowego i prawa unijnego. 33% uważało, że można w 2021 pozwolić ludziom złożyć taki wniosek na granicy, połowa była przeciwna. Dzisiaj 73% jest przeciwne, 20% jest za. Co się stało? To nie jest tylko tak, że Koalicja Obywatelska plus jej sojusznicy w różnym stopniu, bo jedyne ugrupowanie a propos tego głosowania ustawy o broni, to Lewica się podzieliła, gdzie minimalnie ponad połowa, 14 do 12 zagłosowało przeciw. Aha, to no, jest pytanie, co jest jeszcze w Polsce lewicą. Przepraszam, co takie brutalne stwierdzenie. I generalnie co widzimy? Że jak spojrzymy na elektoraty partyjne, to następuje radykalizacja stanowisk, usztywnienie i poparcie dla tych twardych środków, rozwiązań niezgodnych z polską konstytucją i z prawem międzynarodowym w elektoracie koalicji 15 października. Więc to nie jest tylko tak, że koalicja mówi, że płynie na fali, na nastrojach społecznych, ona je wzmacnia. Żebyśmy byli świadomi. Nie podjęto w ogóle próby, żeby ludzi, którzy mówią, jestem raczej za tymi rozwiązaniami, żeby podjąć z nimi dialog i próbować ich przekonać, odzyskać ich dla podstawowych, fundamentalnych wartości, które leżą, są fundamentami właśnie Unii Europejskiej, tak? U fundamentów, tak?
Tego nie zrobiono. Przyjęto opcję, że tak, płyniemy, surfujemy na tej fali nastrojów i tak naprawdę właśnie wzmacniamy w naszym elektoracie te nastroje. Taki jest efekt. Tego się też spodziewaliśmy, niestety. Zaczęło się po wyborach 15 października od artykułu w Gazecie Wyborczej Małgorzaty Tomczak, gdzie padało takie nawet pytanie w linku prowadzącym do tego artykułu, a może to jednak dobrze, że Straż Graniczna przerzuca, gdzie były takie stwierdzenia, że wytwarzaliśmy fałszywą narrację za czasów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy o tym, co się dzieje na granicy, bo tak naprawdę to te kobiety, dzieci to rzadkość. Są młodzi mężczyźni, którzy nie szukają żadnego miejsca w Polsce. A przypomnijmy jeszcze, że ci, którzy tutaj na granicy się pojawiają, to są ludzie z takich państw jak Afganistan, Somalia, Syria, Jemen, czyli Sudan, czyli z państw targanych konfliktami zbrojnymi, Etiopia, Erytrea, gdzie polskim turystom polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza jakiekolwiek podróżowanie. Dzieją się tam straszne rzeczy. Oczywiście za każdym razem podkreślajmy, że za ten kryzys przy naszej wschodniej granicy z Białorusią odpowiada białoruski reżim wspierany przez kolejny rosyjski. Tego się nie da ukryć, ale co się dzieje z nami? My zaczynamy walczyć, to się dzieje od samego początku tak naprawdę tego kryzysu, z ofiarami, czyli z tymi najsłabszymi, nabranymi przez Białorusinów, też Rosjan, z tymi wypędzanymi ze swoich państw przez te konflikty zbrojne. I my walczymy z nimi, a nie tak naprawdę z białoruskim rządem, z Łukaszenką, z którym, jak się okazuje, jak mówił też tutaj u nas w programie Paweł Łatuszka, białoruski dyplomata, opozycjonista, w ubiegłym roku Polska z Białorusią robiła rekordowe transakcje handlowe. Eksport, import kwitnie, a my tutaj... Rekordowe może nie, no ale tak, no rzeczywiście powinniśmy zacząć to, co jest jakby tą kwestią fundamentalną. I tu możemy wrócić do tej pomysłu zawieszenia prawa do złożenia wniosku azylowego. To jest fundament, który jest częścią praw człowieka. To jest jak jeden, można powiedzieć, taka cegiełka. Wyciągniemy jedną, otwieramy puszkę Pandory. Można wyciągać kolejne, tak? Na tym to polega. I paradoks sytuacji oczywiście jest taki, że premier Polski mówi to i powołuje się na przykład Finlandii. Mówi, że w maju Finlandia przyjęła takie prawo. To trochę jest jak no Radio Erewań, bo nie w maju, tylko w lipcu i to prawo nie obowiązuje, tylko może zostać wprowadzone i jest krytykowane w Finlandii przez organizacje praw człowieka, prawników, że właśnie narusza konstytucję i zobowiązania międzynarodowe. Tylko problem jeszcze jest taki, bo mogą Państwo sobie znaleźć to prawo, ono jest przetłumaczone na angielski, bo Finowie prawie wszystko tłumaczą swoje prawodawstwo i to nie jest zawieszenie, przepraszam, prawa do złożenia wniosku, tylko wprowadzenie różnych ograniczeń, ale mówi się, że są derogacje, które dotyczą osób, dzieci, prawda, opiekunów dzieci, osób chorych, w złym stanie, osób, co bardzo ważne, które w drugim kraju, te, z których oni przychodzą, czyli w Rosji, mogą być źle potraktowani. Więc to nie jest to samo, co nagle tu słyszymy hasło, żeby czasowo zawiesić w ogóle prawo do złożenia wniosku azylowego. Więc no oczywiście można się spytać, czy to w ogóle zostanie wprowadzone w życie, bo oczywiście ja jestem w stanie sobie wyobrazić, no tylko czy Koalicja Obywatelska zamierza to wprowadzić w życie wspólnie z PiS-em, Konfederacją? No mogą. Ale oni już zrobili, oni znaczy, tak? już mieliśmy strefę... Więc, Mieliśmy strefę zamkniętą, przepraszam, że wejdę w słowo, mieliśmy strefę zamkniętą dla organizacji humanitarnych, dla mediów, dla ratowników medycznych za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Teraz mamy taki wycinek strefy buforowej też w jednym miejscu. To wszystko się dzieje i dalej te kroki się, tak jak też Pan wspomina, radykalizują. Pan mówi o tych niezbywalnych podstawowych prawach, które są łamane właśnie chociażby poprzez zawieszanie tego prawa do azylu. I
tutaj na potwierdzenie tych słów, to jest artykuł 56 z polskiej konstytucji, gdzie jest zapisane, że cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. Cudzoziemcowi, który w Rzeczpospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi, takimi jak chociażby konwencja genewska. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, artykuł 18, prawo do azylu. Gwarantuje się prawo do azylu z poszanowaniem zasad. To wszystko prawda, tylko jak wie pan, no doszliśmy też do takiego niestety etapu w Polsce, że może pan usłyszeć od ministra spraw zagranicznych, że prawo azylowe to jest kwestia wewnętrzna polska. Co nie jest prawdą przecież, tak? No nie jest to prawda, no ale trzeba, to jest pytanie też do mediów, jak reagują, tak? Wiemy, że zostały wiele spraw, wzbudzono w ludziach strach. I ten strach, to politykę strachu, paniki moralnej kontynuuje, jak spojrzymy na te wszystkie wypowiedzi. Nawet jak przeczytamy właśnie to wystąpienie Tuska, tak, na tej konwencji, no to przyjęło się już coś takiego, że to jest taka jakby prawda, że każdy wie, że generalnie i migracja, która wiąże się z wyzwaniami, integracja nie zawsze kończy się sukcesem. To wszystko trzeba powiedzieć, że często nie dostrzegano w wystarczającym stopniu tych rzeczy. To teraz mamy przechylenie tej właśnie, można powiedzieć, wajchy w drugą stronę i można wszystkie kraje Europy Zachodniej wrzucać do jednego worka i twierdzić, że tam wszędzie jest fiasko, nic się nie udało, że to wszystko na przykład jak ktoś wymienia jednym tchem Niemcy i Francję, jeśli chodzi o problemy z ludźmi z backgroundem migracyjnym, nazwijmy oczywiście, bo tu się straszy szczególnie muzułmanami, no to oczywiście opcja jest taka, że to jest jakaś prawda oczywista, że każdy, to tak właśnie jest. No tak jak on Tusk powiedział, mamy wielką księgę negatywnych doświadczeń państw z Zachodu. Nie wiem, chciałbym tą księgę oczywiście zobaczyć. Ściągali dużo imigrantów, w pewnym momencie pominali aspekt integracyjny. I no można by tłumaczyć, że jest bardzo różnie w poszczególnych krajach, że były różne bardzo polityki integracyjne, są różnice na poziomie miast, dzielnic, regionów. Nie, wszystkich do jednego worka i straszenie. Tak jak mamy aferę wizową, tak, PiS robił jakieś przekręty, okej, ale przyjechało 366 tysięcy ludzi, nową kategorię stworzył NIK, kraje muzułmańskie i afrykańskie, których jest 76, jest ich więcej, 9 gdzieś zaginęło, przepraszam za sarkazm, to też ta wiedza nasza o świecie, 366 tysięcy wiz, nie osób, bo niektóre mogą, takie, które na przykład w Polsce pracują, studiują, mogły wizę dostać więcej niż raz, przyjechało w ciągu 6 lat do kraju, który liczy, w tym prawie 30% tych ludzi to jest jeden kraj, Turcja. I co? No jest wzbudzony lęk, strach, który był, co ważne, nakręcany przez polityków i przypominam, przed wyborami 15 października Donald Tusk mówił, że wpuszczono do Polski kilkaset ludzi, których NATO i państwa NATO uważają za terrorystów. I też w kampanii wyborczej, tak. I też w kampanii wyborczej... to zweryfikował. Tak, a też w kampanii wyborczej zwracałem na to uwagę, widząc te spoty, też Koalicji Obywatelskiej dehumanizujące cudzoziemców, migrantów czy uchodźców. To można było przewidzieć, ale ludzie też chcieli... Słyszeli państwo, nawet teraz, jak była ta afera wizowa, no, kolejny ten raport NIK-u, tak, że ja powtarzam, na pewno były jakieś nieprawidłowości, które trzeba, na pewno była jakaś korupcja, okej, ale twierdzenie, że ci wszyscy ludzie przyjechali do Polski i łączy się ich od razu, tak jak pan mówi, w tych spotach i potem w wypowiedziach z zagrożeniem. Słyszymy to największe absurdy, chyba takie paradoksy, to mamy posłów Koalicji Obywatelskiej, tak jak na przykład pan Szczerba, który chodził na granicę na początku, a teraz mówi, że Polska zamieniła się w fabrykę wystawiającą wizy muzułmanom. Przypominam, że z tych 360 tysięcy jeszcze wiz, to nie wszyscy ci ludzie są muzułmanami, tak? To jeszcze tak, żeby... Tak, ci ludzie... I teraz, no jeśli wprowadziliśmy takie, tak nakręciliśmy i słyszymy, że ci ludzie tu przyjechali, potem, że wszyscy pojechali do Niemiec, to są też, przypominam, to są wizy też turystyczne.
turystyczne, tak? Też musimy zaznaczyć, bo Donald Tusk, uzasadniając ten pomysł, tę strategię polityki migracyjnej i mówienie o tym zawieszeniu prawa do azylu, mówił, co się dzieje też faktycznie, że ktoś, uchodźca, migrant prosi w Polsce o ochronę międzynarodową i później jedzie, nie czekając na koniec tego procesu, na przykład do Niemiec. Tak, takie przypadki są i one wymagają weryfikacji, ale chciałbym też tutaj przytoczyć historię kilku osób też, o których mówiłem na kanale Czaban robi Raban, chociażby pani Mussa z Syrii, zaginiona już kolejny rok, która przez kilka lat, gdy mieszkała w Syrii, próbowała zdobyć legalną wizę, żeby dołączyć do swoich legalnie mieszkających w Niemczech synów, którzy tam legalnie pracują, opłacają podatki, mają już obywatelstwo. To nie było możliwe. Znaleziono dlatego taką drogę. Otworzył się ten szlak. Aras Palani, który też był tutaj przez wiele miesięcy na pograniczu polsko-białoruskim, który kiedyś uciekł do Anglii, zdobył tam obywatelstwo, chciał sprowadzić rodzinę legalnie. Nie było to możliwe. Otworzył się ten szlak, rodzina próbowała przyjechać przez granicę polsko-białoruską. Wielka tragedia. I jeszcze na koniec, ostatni przykład. Tak, jedna rzecz, bo to... Całkiem niedawno wiozłem Somalijczyka na prośbę Straży Granicznej. Wcześniej byliśmy u niego w lesie, zgłosiliśmy Straży Granicznej, został skierowany do ośrodka otwartego w Białej Podlaskiej. Jadąc z nim rozmawiałem, pytałem go też o rodzinę, czy ma kogoś w Europie. On ma brata w Niemczech, który mieszka tam od 10 lat. Ja się pytam, czym ten brat się zajmuje? Brat jest tłumaczem niemieckiej Straży Granicznej. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten brat z Niemiec robił wszystko, co w jego mocy, żeby legalnie sprowadzić członka swojej rodziny do Niemiec. Ale to się nie udało. No tak, to wiadomo, że to nie jest wszystko proste, bo pamiętajmy, że właśnie tak, powinien w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej działać sprawniej systemy sprawdzania, weryfikacji wniosków o azyl. Na pewno z tym jest problem. Tutaj jest też widać, no to też trzeba powiedzieć, wyraźną bardzo różnicę między Polską i wieloma krajami Unii Europejskiej, jeśli chodzi o pozytywne rozpatrywanie wniosków. To też powinniśmy zdawać sobie sprawę, że wiele osób, które no nie chcą u nas, chcą wyjechać z Polski, zakładają nie bezpodstawnie, że ich wniosek to się będzie pewnie zmieniać ze względu na zmianę nastrojów społecznych, ale zawsze zakładam, że będzie tak, że w wielu krajach ten wniosek zostanie pozytywnie, jest większa szansa na pozytywne rozpatrzenie niż w Polsce, tak? I to są ci ludzie, o których Pan mówi, z krajów, które są naprawdę w bardzo dramatycznej sytuacji. I druga sprawa, no mamy rzeczywiście też problem z deportacjami osób, których wniosek został odrzucony, to też trzeba o tym mówić, no z tego powodu, że często te kraje, z których oni pochodzą, no nie chcą ich przyjąć, tak? Oprócz tego, że ci ludzie nie chcą wrócić, to zrozumiałe, tak? Więc oczywiście to wszystko jest skomplikowane, tylko znowu w przypadku polskim trzeba zachować proporcje, bo jeśli Państwo słyszą od dziennikarza polskiego i to z Gazety Wyborczej, że w Polsce do Polski napłynęła fala, zalała Polskę fala i to jest te 360 parę tysięcy ludzi przez 6 lat przyjechało do Polski i że doszło do zmiany struktury etnicznej Polski, no to gdzie my jesteśmy? I to mówimy nie o jakichś mediach narodowych, tak, jakichś skrajnie prawicowych, prawda, mediach. Więc no, jest naprawdę nakręcony strach, który też dotyczy granicy, bo no, jakby spojrzeć na to, co dzieje się na polskiej granicy z perspektywy statystycznej, to można by odnieść, oglądając media polskie, że tutaj naprawdę są jakieś fala za falą. Ten język jest jeszcze oczywiście straszny, bo proszę pamiętać o tym, jak mówimy obcy kulturowo, nie ludzie należący do innych kultur, tylko mówimy od razu obcy kulturowo, tak? To tak samo ta fala za falą uderza, a potem Frontex publikuje swoje statystyki i w pierwszych 8 miesiącach
tego roku mówimy oczywiście wzrost na granicy wschodniej Unii. Wschodnia Unii granica, to przypominam, jest od Norwegii do Morza Czarnego. Nie tylko ten nasz kawałek. I na tej granicy oni odnotowali ponad 11 000 nielegalnych prób przekroczeń, tak? Znowu wracamy do punktu wyjścia, że jak ktoś przekracza granicę, to nie jest od razu przestępstwo, wykroczenie i to nie zmienia faktu, że ma prawo do złożenia wniosku azylowego, tak? I tu dochodzimy do czegoś takiego. Co to znaczy? Że to jest 8% wszystkich prób przekroczenia granicy Unii Europejskiej, tych nielegalnych, według statystyk Frontexu. A moglibyśmy odnieść wrażenie, że tu się dzieje najważniejsza rzecz w ogóle, jeśli chodzi o tą kwestię w całej Unii Europejskiej. Nie. I dochodzimy do tego, i tutaj powoli musimy kończyć, że co widzimy? To jest też niestety świetny temat zastępczy dla polskiego społeczeństwa, któremu dedykuję to, żeby się zastanowiło nad tym, że przez 3 lata między 2020 a 2023 było w Polsce prawie 225 000 nadprogramowych zgonów. Ludzi, którzy są naszymi braćmi, siostrami, rodzicami, dziadkami. Prawie 225 000. To jest drugie miejsce w liczbach bezwzględnych w całej Unii. Za Włochami, tylko Włochów jest 1,5 razy więcej i jesteśmy minimalnie za nimi, a proporcjonalnie jesteśmy prawie na drugim miejscu, bo troszeczkę pierwsza Bułgaria, druga Rumunia, my jesteśmy tuż za Rumunią i wiele krajów jest naprawdę daleko za nami. Więc jeśli słyszymy o tym, jak strasznie jest na Zachodzie, tak? Jak strasznie jest tam żyć i tak dalej, to zastanówmy się nad tym, w jakim stanie jest polska opieka zdrowotna i że może być kolejna pandemia i że o tym powinniśmy rozmawiać, że na tej konwencji to powinna wystąpić minister Leszczyna i opowiedzieć nam, co robi w tym temacie, tak? Bo to jest fundamentalny problem i jeszcze jak ludzi się pyta w badaniach opinii publicznej, to tak, nielegalna imigracja jest wysoko, ale znacząco wyżej jest kwestia, olbrzymia większość Polaków jest bardziej przejęta stanem polskiej służby zdrowia. I to jest bardzo dobrze pokazuje, jak wygląda polska polityka, jak to jest świetny temat zastępczy, żeby nie rozmawiać o problemie fundamentalnym dla polskiego państwa. Panie Adamie, dziękuję bardzo. Temat zastępczy, strategia migracyjna i pomysł na zawieszenie prawa do azylu. O tym dzisiaj rozmawialiśmy. Adam Balcer, politolog, Kolegium Europy Wschodniej. Dziękuję bardzo. Zgadza się? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Moją jedyną motywacją do tego, żeby głosowałem na ten rząd, było to, że posiadając wiedzę historyczną na temat procesów, które zachodzą w systemach autorytarnych i takich, które dążą do totalitarnych rozwiązań, po tym, co wydarzyło się tutaj przy tej granicy, wiedziałem, że następne w kolejności są już tylko obozy koncentracyjne. Mamy baraki dla imigrantów. W Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztuthofie mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Należy im założyć chipy, tak jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie. Czyli Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przewozili tiry niepotrzebnych u siebie odpadów. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee.
Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban Robi Raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban Robi Raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, nominowany do Pióra Nadziei Amnesty International. Honorowym patronem kanału Czaban Robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marraj. Do grona moich patronów należą Małgorzata Wróblewska, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Małgorzata Maj, Leleks 200, Małgorzata Grzankowska, Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Grzegorz Paprzycki, Krzysztof Dziedzic, Adam, Zofia Malcher, Julia Missala, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Sajkiewicz-Kręt, Jan Kaliszewski, Jarosław Magielski, Iza Tarasewicz, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Basia Esz, Małgorzata Pietrowska, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga Hajda, Darek Mickiewicz, Ruslan, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Beata Just, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Joanna Barszczewska, Adam, Anna Domanowska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Ewa J.P., Małgorzata Maj, Julita Białobłocka, Robert Gola, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Leleks 200, Karolina Baca-Pogorzelska, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Beata Piechocińska, Maciej Reputakowski-Madej, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Miszka Otlowski, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłoszewska, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Dariusz Cygert, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Małgorzata Kundzicz, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Andrzej Dunej, Anna Dormajer, Katarzyna Frejlichowska, Beata Sujka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Alina Geniusz-Siuchnińska, Jacek Czernik, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Adam Drabent, Maciej Śliwa, Marzana Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Joanna Niebieszczańska, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Błażej Marciniak, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Anna Kopydlowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Alina Bilińska-Solarz, Dariusz Pypłacz, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Olga Łojewska, ABCD, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szepchert, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas,
Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Tomasz Białecki, Beata Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Solikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Magda i Marek z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Magdalena Klemensowicz, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Na portalach Buy Coffee i Suppi.pl w ostatnim czasie wsparli mnie Sebastian Cieśla, Wawrzyniec Mąkinia i Ewa Schmidt-Mendoza. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.